Dzień dobry, cześć! Jak to jest z tym angielskim? Jak bardzo płynnie trzeba nim władać, żeby zostać pilotem liniowym? Gdzie zapisać się na kurs językowy? Jak wygląda egzamin? O tych i wielu innych aspektach angielskiego w lotnictwie w dzisiejszym filmie. Zapraszam do oglądania. Come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making. Na początku, jak zawsze wspomnę, że jeżeli jesteś nowa na kanale, to koniecznie go zasubskrybuj i kliknij dzwoneczek, wówczas nie ominiecie żaden materiał, który będzie się tutaj pojawiał w przyszłości. Jeżeli planujesz szkolenie lotnicze, to gorąco zachęcam też do obejrzenia poprzednich materiałów na tym kanale. Teraz do rzeczy. Oficjalnym, zatwierdzonym językiem komunikacji w lotnictwie pasażerskim, i to na całym świecie, jest właśnie język angielski. Clear to land, runway 27 right. O ile latając sobie turystycznie po Polsce, zwiedzając mniejsze czy większe lotniska, nawet te kontrolowane, dopuszcza się stosowanie frazeologii lotniczej w języku polskim, nawet posiadając licencję zawodową czy uprawnienia na wielosilnik polskim mógłby wystarczyć, to chcąc zdobyć uprawnienie Instrument Rating do lotów według wskazań przyrządów, musimy mieć zdany egzamin z języka angielskiego. Dobrą informacją jest to, że to jedyny zatwierdzony język i nieważne, czy będziemy w Chinach, Afryce, na Islandii czy Trójkącie Bermudzkim, znając angielski, będziemy w stanie prowadzić komunikację. Musimy rozróżnić dwie rzeczy. Frazeologię lotniczą, czyli określony zbiór bardzo konkretnych wyrażeń, poleceń i odpowiedzi, dzięki którym komunikujemy się z organami kontroli, oraz tak zwany plain language, czyli zwykły angielski służący do rozmowy z drugim człowiekiem. Większość z nas uczyła się angielskiego w szkołach, na lekcjach prywatnych czy samodzielnie na kursach i poziom, na jakim jesteśmy w stanie się porozumieć, będzie miał tutaj kluczowe znaczenie. W lotniczym angielskim absolutnie nie chodzi o szekspirowską poprawność, wyszukane słownictwo, trzeci okres warunkowy czy konstrukcje idiomatyczne. Stosujemy zazwyczaj proste, krótkie i zwięzłe komunikaty. W systemie oceniania biegłości angielskiego w lotnictwie stworzono skalę, która posiada 6 poziomów. Poziomy od 1 do 3 zupełnie nas nie interesują, bo nie pozwalają na pozytywne zdanie egzaminu. Minimum wymagane dla pilota to stopień 4, czyli tak zwany poziom operacyjny Operational Level. Poziom 5 to level Extended, a 6 to level Expert. Poziom 6 uzyskują zazwyczaj native speakerzy, ale nie jest niemożliwym uzyskanie go przez osobę, dla której angielski nie jest rodowitym językiem. Warto zaznaczyć, że poziomy 4 i 5 mają swoją ważność. To znaczy, że po zdaniu egzaminu musimy powtórzyć go po określonym czasie. Poziom 6 natomiast jest nadawany bezterminowo na zawsze. O co w tym chodzi i jak wygląda egzamin? W lotnictwie przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo, a bezpieczeństwo to umiejętność komunikowania się w sposób, aby być zrozumianym przez odbiorcę i rozumieć to, co nadawca chce do nas powiedzieć. Wbrew pozorom, na poziomie operacyjnym nie chodzi tutaj o poprawność gramatyczną i może to skrajny przykład, ale osoba, która nie zna czasowników nieregularnych i zamiast I went powie I goed, może zaliczyć egzamin i uzyskać pozytywny wynik na poziomie 4. Nie będę się tutaj zagłębiał w konkretne kryteria ocen poszczególnych poziomów, bo nie jestem egzaminatorem, ale przybliżę, co dokładnie jest oceniane. Brane są pod uwagę takie elementy jak wymowa, słownictwo, płynność, rozumienie, składnia i interakcja. Z każdego z tych elementów można dostać ocenę od 1 do 6 i o ogólnym wyniku egzaminu decyduje najniższa z nich. To znaczy, że jeżeli 5 elementów zostanie ocenionych na poziom 5, a 1 na poziom 4, to końcowa ocena z egzaminu daje nam tylko poziom 4. Egzamin sam w sobie jest skupiony na ocenie plain language, nie jest brana pod uwagę znajomość procedur czy bardzo fachowa frazeologia. Wszystko jest podzielone na kilka części. Zaczyna się od takiej normalnej, podstawowej rozmowy z egzaminatorem po angielsku. Opowiadamy na kilka pytań, które nie są zbyt skomplikowane. Później następuje sprawdzenie rozumienia po angielsku. Kandydat musi odsłuchać poszczególne komunikaty i udzielić odpowiedzi na pytania lub zapamiętać pewne informacje. W trakcie odsłuchów obowiązkowo pojawiają się egzotyczne dialekty, jak na przykład hindi.
No i trzeba sobie uzmysłowić, że pracując w lotnictwie prowadzimy korespondencję z kontrolerami z całego świata i pomimo, że mówią oni do nas po angielsku, to posługują się różnymi akcentami, które czasami ciężko zrozumieć. Egzaminator sprawdza, czy jesteśmy w stanie rozumieć nie tylko czysty angielski, ale też taki nieco zabrudzony przez niecodzienne akcenty. Kolejną częścią egzaminu są fotografie, które są nam prezentowane i przedstawiają one różne okołolotnicze sytuacje, a zadaniem zdającego jest jak najdokładniejsze opisanie tego, co widzi na fotografii. Jest też takie zadanie, w którym musimy odnaleźć się w trochę niecodziennej sytuacji, jak na przykład zawał na pokładzie czy poród i opisać, co się dzieje w jak najprostszy i zrozumiały dla kontrolera sposób. Całość zamyka się w około pół godziny. Powiedzmy, że osoba, która zdała maturę rozszerzoną z języka angielskiego, nie powinna mieć najmniejszego problemu z otrzymaniem minimum poziomu 4, a nawet 5. Osoby mające trochę mniejszy kontakt z angielskim mogą potrzebować kilku zajęć ukierunkowanych na czekający ich egzamin. Co zrobić, jeżeli nie wiemy, czy zdamy i gdzie podejść w ogóle do tego egzaminu? Podręcznikiem, który mogę polecić do przygotowania, jest książka o tytule Aviation English, którą napisali Henry Emery i Andy Roberts, wydana przez Macmillan. Zawiera wiele materiałów wraz z odsłuchami i są tam różne ćwiczenia. I przed właściwym egzaminem dobrze jest sprawdzić też swoje umiejętności i poddać je ocenie u lektora specjalizującego się w lotniczym angielskim. Idealnie, jeżeli byłby to także egzaminator. Jeżeli okaże się, że potrzebujemy jakichkolwiek dodatkowych zajęć, będzie to dobry moment na wykupienie kursu online lub jakichś indywidualnych zajęć z lektorem w celu podniesienia swojego poziomu. Zaznaczę teraz wyraźnie, że to wideo nie jest sponsorowane i przekazuję tutaj wyłącznie swoją opinię. W Polsce już kilka lat temu powstał projekt skupiony na przygotowywaniu i egzaminowaniu pilotów z zakresu angielskiego. Można wykupić interaktywny kurs, który przygotuje osobę już znającą na jakimś poziomie język do całej procedury egzaminu lub istnieje możliwość skorzystania z zajęć z lektorem. Mam tutaj na myśli platformę ICAO for You. Jej twórca, pan Szymon Janicki, posiada ogromne doświadczenie w temacie i przed właściwym egzaminem ocenia ewentualne braki, potrzeby i możliwość uzyskania pozytywnego wyniku. Warto wspomnieć, że lektor, który nas przygotowuje, może jednocześnie być egzaminatorem i może ten egzamin przeprowadzić, nie może go jednak sam ocenić. System wygląda tak, że egzamin jest nagrywany, a nagranie jest wysyłane do innego losowego egzaminatora. Ten, który przeprowadza egzamin, jest właściwie jedynym na świecie, który nie może go ocenić. Ale istnieje też możliwość zdawania egzaminu w 100% online z własnego domu z uzyskaniem certyfikatu tego samego dnia. Ze względu na brak konieczności wychodzenia z domu czy jakiejkolwiek dojazdy jest to bardzo wygodna opcja. Istnieje wiele instytucji, które przeprowadzają egzaminy z lotniczego angielskiego według kryteriów ICAO. Różnią się one między sobą poszczególnymi jakimiś bardzo drobnymi szczegółami. To, czego nie do końca bym polecał, to zdawanie tego egzaminu w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Wymaga to osobistego stawiennictwa i wiąże z nieco większym stresem niż skorzystanie z innego podmiotu. Finalny wybór oczywiście jest sprawą indywidualną. Ja do zdawania wybrałem wspomnianą wcześniej platformę ICAO for You i jestem z tego wyboru bardzo zadowolony. Certyfikat poświadczający umiejętność posługiwania się językiem angielskim na konkretnym poziomie jest oczywiście dokumentem, który nie tylko pozwoli nam odbyć szkolenie IR czy MCC, ale także będzie koniecznym do przedłożenia konkretnej linii lotniczej, kiedy będziemy się starali o pracę. Nie zmienia to jednak faktu, że właściwie każda linia przeprowadza jeszcze raz swoje wewnętrzne sprawdziany dotyczące umiejętności językowych. W niektórych liniach trzeba napisać test z angielskiego, a w innych jest on oceniany podczas takiej zwykłej rozmowy i obserwacji kandydata na symulatorze. Zdarza się, że ocena biegłości dokonana przez linię będzie odbiegała od tej uzyskanej uprzednio na egzaminie i tutaj zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. W późniejszym czasie linie jako pracodawca zazwyczaj dbają już o utrzymywanie ważności certyfikatów, jeżeli ma się poziom 4 bądź 5 i egzaminatorzy symulatorowi najczęściej są także egzaminatorami językowymi. Bardzo dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu do końca. Nagrania tej serii odbywają się na terenie i dzięki uprzejmości Aeroklubu Częstochowskiego.
Jeżeli film się podobał, zostaw łapkę w górę. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zdawania lotniczego angielskiego bądź innego tematu związanego z lotnictwem, zostaw je w komentarzu, postaram się na nie odpowiedzieć. A niektóre z pytań pewnie będą inspiracją do nagrania kolejnych filmów. I pamiętaj, Ty też możesz spełnić swoje marzenia o lataniu. Do zobaczenia w kolejnym filmie.